Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponabijamy sobie trochę nitów, oczek, nap i podobnych tego typu rzeczy. Na sam początek przyda Wam się ręczna napownica. Jako że producenci bardzo nas uwielbiają i końcówki, które do nich produkują, mają różne gwinty. Więc z czasem pewnie jak ja dokupicie kolejną, jeszcze jedną. Ogólnie mam 5, a i tak są końcówki, które nie pasują do żadnej z nich. Na koniec zrobimy sobie jeszcze kilka guzików. Do tych napownic potrzebne nam będą muldy. No i niestety jest przykra wiadomość, bo nie da się mieć jednego zestawu do wszystkiego i do każdego rozmiaru nitów, oczek czy nap potrzebny nam będzie osobny zestaw tych końcówek. Z tych napownic polecałbym Wam najbardziej ten model, ponieważ odkręcając śruby możemy na tym trzpieniu wyregulować, żeby ten ruch był pionowo równy, a w tych pozostałych, jak trafi nam się słabszy model, no to będzie nam krzywo nabijać wszystkie te nity, oczka czy napy. No i dobra, i przejdziemy teraz do poszczególnych rzeczy. Zaczniemy od montowania nitów, czyli tak jak wcześniej napownica. Przydadzą się nam końcówki, czy inaczej mówiąc muldy do różnych średnic. Zawsze zestaw się składa z jednej części z gwintem i drugiej bez gwintu. Ta końcówka na przykład jest od nap. Używam jej do nitów, bo pasuje po prostu do średnicy główek. Płyta do wybicia otworów. Drewniany młotek, najzwyklejszy, tak jak było we wcześniejszych filmikach. Szpilorek do wyznaczenia otworów i dziurkacz. Bierzemy teraz skórę. Przykładowo wyznaczamy jakiś otwór. Mamy punkt. I teraz jeśli mamy problemy z wybiciem otworu, żeby ten punkt był w centralnym jego miejscu, to przykładamy ten dziurkacz i dociskamy. Wybija się nam wtedy lekko jakby kształt tego otworu i możemy ocenić, czy ten punkt, który wcześniej wyznaczyliśmy, jest w jego środku. Jeśli nie, no to możemy jeszcze skorygować to. Jeśli jest, no to jakby przykładamy w to samo miejsce i wybijamy otwór. Bierzemy drugą warstwę. Możemy wyznaczyć znowu punkt albo przebić się przez ten sam otwór. Przygotowałem też drugą próbkę. To jest skóra garbowana roślinnie licowa o grubości 4 mm, czyli mając dwie warstwy mamy 8. Tu jest skóra garbowana chromowo, też dwie warstwy, jest dużo bardziej miękka, a pomiędzy warstwami pianka. Tutaj akurat w tym przypadku to dowolnie, gdzie wybijemy ten otwór. Teraz tak, mamy tutaj dość gruby materiał. Do wyboru mamy różne długości nitów. Mamy nity z długą nogą. Teraz sobie je porównamy. Ze średnią. Z krótką.
i do całości łby. Tutaj spróbuję jakby porównać długości tych nitów. I teraz sprawdzamy sobie, jak one pasują. Bierzemy najdłuższy. Widać, wystaje dość sporo. Najlepiej, jeśli wystawałby w okolicach 2 mm, jeśli mamy taki twardy materiał, który się pod naciskiem w ogóle nie podda. Sprawdzamy najkrótszy. Wystaje bardzo minimalnie, więc jakby jego odrzucamy od razu, bo jest za krótki. I sprawdzamy teraz ten pośredni. No, można uznać, że mieści się w tych 2 mm. Nie mamy też za wielkiego wyboru. Montujemy teraz łeb. Zawsze noga jest od spodu. Tak samo wkładamy do praski, noga od spodu. Ja sobie zawsze lekko przykładam i dopiero dociskam. Praskę też można sobie przymontować, ale na potrzeby akurat teraz pokazowe to praska jest nieprzymontowana. Mamy znitowane, nic nie widać, żadnych odciśnięć, zniekształceń nita, więc jest ok. Teraz w przypadku tego materiału można zobaczyć grubszy, ale sama ta skóra jest dość miękka i do tego pianka jest miękka, więc całość mocno pracuje pod naciskiem. Teraz wybierając najdłuższy nit, można byłoby uznać, że wystaje dość mało, ale pod naciskiem robi się już dużo, więc można uznać, że ten nit jest niezbyt dobry do tego połączenia. Sprawdźmy jeszcze ten o średniej długości. Ten bez nacisku jest równo z materiałem, ale przy nacisku wystaje podobnie jak przy tej twardej skórze, co przed chwilą nitowaliśmy. I ten nit jest dobry do tego połączenia, ponieważ mimo, że on teraz jest na równo, to przy zaciśnięciu wystaje 2 lub więcej milimetry, więc jest dobry, żeby to zanitować. I znowu noga od spodu i tak samo nogę wkładamy od spodu do praski. I mamy wykonane połączenie. Tak jeszcze pokazowo, te nity są słabej jakości, są bardzo tanie. No i nie polecałbym Wam ich używać, ponieważ już widać po samym ich wyglądzie, że są bardzo słabo wykonane. Tutaj na przykład dla porównania nity droższe, no i dużo bardziej solidne. Myślę, że widać od razu tą różnicę. Jak będziecie chcieli wiedzieć, skąd biorę te nity, no to zajrzyjcie pod film. Umieszczę tam link do sklepu, w którym ja kupuję, tak żebyście mogli się też zaopatrzyć w porządne nity. Teraz jeszcze mniej więcej pokażę Wam średnice, jakie są. Nie jest tego co prawda wiele, samo jeśli chodzi o długości, więc czasami trzeba wybrać. Nawet lepiej wziąć, żeby ta noga była zbyt długa niż zbyt krótka. Oczywiście to jest bez przesady, no ale musimy jakby wybrać z tego co jest. Mamy jeszcze dodatkowo nity skręcane, czyli składają się jakby z łba z gwintem i osobnej śrubki. Warto przy mocowaniu takich nitów użyć kleju, kapnąć lekko na gwint i wtedy szybko skręcić. Mamy mocne i pewne połączenie, ponieważ te nity lubią z czasem przy użytkowaniu gdzieś lekko się rozkręcić, więc całość jakby się luzuje, a nie chcemy tego mieć. Przygotowałem jeszcze Wam próbki rozmontowania tego nitu po zaciśnięciu. Ten łeb jest dość poniszczony, bo ciężko naprawdę to zdjąć, ale myślę, że widać, że ta zaokrąglona część nogi jest spłaszczona wewnątrz tego łba górnego.
Więc dobrze, jeśli ta część wystaje 2 mm lub więcej, żeby było po prostu co tam zmiażdżyć wewnątrz tej górnej części. Jeszcze jeden kawałek skóry. To jest skóra garbowana roślinnie 2 mm. I teraz ktoś może sobie pomyśleć, po co mam kupować różne długości. Wezmę najdłuższe. No i będę nitował wszystko jak leci. No i tutaj skóra jest dość cienka i użyłem najdłuższego nita. Rozciąłem lekko tą skórę, żeby to wyjąć. I teraz co się stało wewnątrz? Może będzie widać. Ten cały nit jest jakby skoszony w bok. Te łby nie są w jednej linii pionowej, a cała ta noga wewnątrz jest zmiażdżona, jakby zdeformowana i ten nit po prostu jest zbyt długi do tego materiału, bo to co miało się zmiażdżyć we łbie to się zmiażdżyło, a pozostała część została jeszcze dodatkowo zgnieciona ze względu, że było zbyt długie po prostu. Więc jakby chcemy unikać tego efektu, więc warto mieć kilka długości. W przypadku nitów to chyba wszystko. Jak zwykle pewnie jeśli o czymś zapomniałem, to wyjdzie to w kolejnych naszych projektach, które będziemy wykonywać i przechodzimy do kolejnej części. Teraz będziemy montować oczka. Z tą praską się żegnamy. Bierzemy teraz tą, bo oczywiście gwinty są inne, więc musimy się dostosować do tego co jest. Tak jak wcześniej płyta. Mam tu chromówkę taką grubszą z 2 mm, z 2,5 mm. Chromówkę cieńszą. Uda się skorzystać jeszcze z tej wcześniejszej próbki, czyli garbowana roślinnie licowa 4 mm. No i teraz będziemy montować na to oczka. Do oczek używamy końcówek, która składa się z jednej części bez gwintu i tu warto pamiętać, żeby ten bolec, który jest tu, on musi być na sprężynie. Czyli musi po prostu wchodzić do środka pod naciskiem, żeby nam nie uszkodził tej górnej części z gwintem. No i górna część z gwintem, żeby docisnąć i zawinąć nam tą tulejkę, która będzie wystawała. Też oczywiście różne średnice, więc trzeba mieć znowu różne komplety. Nie da się mieć jednego. Ja już mam na praskę tu założony zestaw. Ta część musi wchodzić na sprężynie. Nie może być stała. Jeśli jest stała, to warto to rozkręcić, bo da się to zrobić. Tu jest śruba imbusowa, wewnątrz jest sprężyna. Mogło gdzieś pordzewieć, nie wiem, coś nam wpaść do tego. Więc jeśli to nie pracuje, to jest niedobrze i trzeba to naprawić, żeby to poddawało się pod naciskiem. Tak jak wcześniej robimy otwory. Źle. Drkaczem za małym. Poprawimy. Mamy otwory. Oczywiście pod odpowiednią średnicę tej tulejki. Tu też są różne długości. I tak samo znowu musimy dobrać do grubości materiału, bo bardzo różnie jest z tymi oczkami. Potrafią pękać po wywinięciu, źle się wywijają. Z jednej strony jest więcej, z drugiej mniej. Tracą jakby kształt ten wewnętrzny, okrągły, robi się jakiś owal. Także z oczkami potrafią wyjść cuda. Tą ładniejszą część z nogą wkładamy z góry i do tej części są takie blaszki na spód. Oczywiście nie do wszystkich, bo są też oczka bez tych blaszek. Ja używam tylko takich, więc nie będę Wam polecał czegoś, czego nie używam. Nakładamy ją, nałożymy sobie od razu do pozostałych.
Tutaj użyłem ten najkrótszy. Tutaj damy dłuższe oczko. Nałożymy blaszkę. Tu jest jeszcze długi. Wystaje. Teraz właśnie ciężko określić, ile powinien wystawać, bo zależy jakie macie oczka. Są oczka dobrej jakości, które po prostu ładnie się wywijają bez jakiejś większej różnicy, o ile tam nie wystaje, nie wiem, z 3-4 mm. Tylko jeśli wystaje to milimetr, no to potrafią ładnie się wywinąć, a są oczka, z którymi można robić cuda no i nie da się ich dobrze wywinąć, bo pękną i nic się na to nie poradzi. W sumie trzeba po prostu szukać tych oczek, które są dobre i tylko takich używać. Zaciśniemy te próbki, zobaczymy, czy na którejś wyjdzie to, o czym wspominałem. Tu jak widać minimalnie lekko pękło, więc można spróbować za moment użyć tych krótszych. Zaciśniemy jeszcze na miękkiej skórze. No tu widać już, że długość była zbyt duża, bo po prostu cała ta tulejka popękała. I tu jest cienka skóra i ta krótsza nóżka. No i jak widać, tu wyszło to nieźle. Jest krawędź zawinięta. Nic nam nie pękło. Więc spróbujemy jeszcze na tamtych skórach użyć tą krótszą tulejką. Wystaje tak może z milimetr, coś w tych okolicach. Nakładamy blaszkę. No jak widać, można uznać, że jest w miarę ok. Z tymi oczkami, no to jest zawsze ciekawa zabawa. Tutaj nie jest źle. Jak widać, tutaj bardzo to wystaje. Tu jest w miarę równo. Krawędź jest zawinięta. Oczko się nie kręci, jeśli złapiemy je z dwóch stron, więc jest zaciśnięte na materiale. No z tej strony jest estetycznie prawie zawsze. Dobra, w temacie oczek to chyba wszystko. No jeszcze mogę Wam pokazać, jakie są średnice większe. Jak duże potrafią być te końcówki do zaciśnięcia tego oczka. Więc na pewno polecam Wam tą praskę. No bo żeby zacisnąć takie oczko, no to naprawdę musi być dość silny sprzęt. Tamte mogą nie dać rady po prostu. Teraz przejdziemy do tematu nap. Napy dzielimy tak naprawdę na napę zatrzask i na napę alfa. Napa zatrzask, obie te dwie napy składają się i tak z 4 części, gdzie mamy łeb, potem mamy tą część, która zamyka się z drugą. To jest dolna część.
I teraz właśnie jak używać tego. Ogólnie powinno być tak, żeby łeb łączył się z tą wklęsłą częścią. O, to łączyło się z tą. Oczywiście używam to zamiennie, zależnie od potrzeb, no bo czemu nie? Jeśli materiał mnie łapie i na grubość mi to starcza, to używam tego po prostu jak chcę, więc nie chcę też Was ograniczać, że po prostu musicie to tak robić i nie inaczej, no bo sam robię też to na różne sposoby i to się sprawdza, więc jakby chcę Wam przekazać w ten sposób, żebyście mogli to używać. To jest napa zatrzask, a teraz napa alfa, to jest podobnie jak tam, to jest łeb. I teraz ta część, tamta miała taki duży otwór, ta ma mniejszy, z drucikami takimi poprzecznymi przy krawędzi. To jest spodnia część, znowu z tulejką jak w tamtej napie. No i tu jest z takim bolczykiem zaokrąglonym. I to jest napa alfa. No i teraz do tych nap mamy oczywiście 4 końcówki, no bo 4 elementy są różne od siebie. I teraz jak to wszystko rozróżniać? No to po prostu mój sposób jest taki, żeby to wszystko sobie wymieszać i przy każdym razie na potrzeby montażu po prostu dopasowywać te elementy do siebie. No tak najszybciej się nauczycie, co do czego pasuje i jak to łączyć. Do tej części z tulejką to podobnie jak przy oczkach musi być część z takim bolcem. I ten bolec, podobnie jak w tamtym, musi pracować na sprężynie i się poddawać pod naciskiem. Dopasowujemy go do tego otworu, jaki jest w tej części. Patrzymy, pasuje, niezbyt mocno lata, więc jest ok. Ta część pasuje, no też pasuje. Więc mogę tej jednej części użyć do tych dwóch różnych nap. Łba to wiadomo, musi po prostu wchodzić. Ten pasuje. Ten jak widać jest trochę luźny, więc raczej będziemy szukać czegoś o mniejszej średnicy. Ten pasuje do tego górnego zestawu. Kolejna część zaciska nam tą tulejkę na tym elemencie. I musimy sprawdzić, czy on pasuje do tego. Jak widać, wkliknął się w to. Więc mamy kolejny spasowany element zestawu. Jak mamy już dwie części bez gwintu, no to szukamy kolejnej z gwintem i elementu, który nam pozostał, czyli ten. To łączymy z łbem, więc musimy szukać elementu, który wejdzie nam po prostu w ten otwór i znowu zmiażdży tą tulejkę na tym elemencie. Jak patrzymy, to pasuje do siebie. Mamy skompletowany zestaw do napy zatrzask i teraz podobnie kompletujemy zestaw do napy alfa. Ten element już wcześniej skompletowaliśmy, więc po prostu użyjemy go zamiennie. Szukamy znowu czegoś do tego łba. Pasuje, więc mamy kolejny element.
Teraz łeb będziemy zgniatać razem z tą częścią. Szukamy czegoś, co wejdzie nam w środek tego otworu i zmiażdży nam tulejkę wewnątrz. Mamy taki element. Sprawdzamy, czy to pasuje do siebie. Jak widać, kliknęło, trzyma się, więc jest ok. Mamy prawie skompletowany. Został nam ten element. Teraz łączymy go z tą częścią, czyli z tą tulejką. To jedno na drugie zachodzi i wewnątrz zostaje to zmiażdżone. Jak mamy dopasowaną część do tulejki, to musimy teraz dopasować jakąś część, która nam zmontuje ten łepek. Ten element ma wewnątrz otwór, ma taką jeszcze sprężynkę w środku, która nam trzyma ten grzybek. Sprawdzamy, czy to pasuje. Jak widać, jest ok, nie wypada. Mamy skompletowany kolejny zestaw. Teraz rozmontujemy to. Udało nam się wszystko skompletować. Bierzemy próbkę. Teraz tak, patrzymy, co będziemy montować. Czyli musimy zrobić otwór pod tą tulejkę. To trzeba sobie mniej więcej wymierzyć. Zależy też, jakiej wielkości będziecie używać te napy. Robimy otwór. Ładniejsza część z wierzchu. Jak widać, przeszło. Wystaje nam ta tulejka. Też musimy patrzeć, czy ona nam wystaje wystarczająco dużo, żeby nam zapewnić połączenie porządne. Jeśli jest mało, bo mamy gruby materiał, no to musimy albo jakąś dodatkową skórkę tu doszyć, gdzie zrobimy to połączenie na innym elemencie i doszyjemy ją do całości, albo po prostu szukamy większych nap, gdzie ta tulejka jest dłuższa, no albo jeszcze inne rzeczy kombinujemy. To za chwilę jeszcze Wam pokażę. Dobra, i teraz montujemy to do praski. Jeden element do tego łba i drugi element, który nam wchodzi w tą wklesłą część. Jak widać, trzyma się. Tulejka jest zmiażdżona, zawinięta. To się nie kręci całe. Jest ok. Teraz będziemy montować drugą część. Oczywiście te elementy już nam się nie przydadzą. Zakładamy teraz tą część, gdzie ten bolec pracuje, i drugą z gwintem, którą wcześniej dopasowaliśmy. Otwór wybijamy na średnicę tej tulejki, która jest w tym dolnym elemencie. I teraz tak, żebyśmy znowu nie wsadzili tego,
bo tu jest spód skóry, no to wsadzam spód jakby tej napy. Bo jak wsadzimy tu, no to nie zepniemy. Trzeba też na to uważać, z której strony będziemy montować. Przymierzyć nawet 2 razy. Także mamy tutaj spód zamontowany i ta część, która jest wypukła, musi nam wchodzić w to wklęsłe. Tak, patrzymy, będzie się zapinać, będzie. Sprawdzamy też, ile nam tej tulejki wystaje. Czy to połączenie będzie wystarczająco mocne po zaciśnięciu. Jak widać, tu jest sporo materiału, więc zaciskamy. Trzyma się jak wcześniej. Jak widać, tulejka jest zawinięta wewnątrz. Całość się nie rusza w skórze, więc jest wystarczająco mocno zaciśnięta. No i sprawdzamy. Połączenie działa. Mamy zamontowaną napę. Teraz montujemy drugą. Mamy znowu 4 elementy. I teraz sprawdzamy, co będziemy montować. Mamy łeb i część znowu, która jest wklęsła. To wchodzi jedno w drugie. Znowu tą tulejkę musimy wewnątrz zawinąć. Tylko teraz ta tulejka jest o małej średnicy, a ten element ma dużo większą średnicę, więc musimy wybić otwór pod tą część. Tak, żeby po prostu zyskać więcej materiału, żeby ta część szeroka się nie opierała na skórze i nie zabierała nam po prostu tej długości, która jest tutaj. Wybijamy większy otwór. Mógł być nawet jeszcze większy. Bijemy obok. Duży otwór. Teraz całe to wchodzi nam w skórę. No i sprawdzamy znowu wewnątrz, ile nam tej tulejki wystaje. Czy jest wystarczająco, czy to połączenie będzie dość mocne, czy jest po prostu co tam się zawinąć w środku. Jak widać, jest tam dość sporo jeszcze tego materiału, więc montujemy końcówki i zaciskamy. Znowu końcówka do łba i końcówka, która nam obejmie całość i wypełni jakby ten otwór w środku, zagniatając tą tulejkę. Jak widać, złapało się. I zaglądamy do środka, patrzymy, co się tam dzieje. Tulejka jest zawinięta wewnątrz. Całość nie kręci się na skórze. Jest dociśnięte mocno. I montujemy drugą część. Drugą część znowu patrzymy, jaki otwór wybić i dopasowujemy go do średnicy tej tulei od tego dolnego elementu. Przeszedł nam ten element. Widać, wystaje dość sporo, więc mamy zapas materiału. No tutaj nic nie zrobimy, po prostu ile wystaje, tyle zagniatamy. Wymieniamy końcówy. Używamy tej wcześniejszej.
bo nam pasowała, więc nie ma co kombinować. Wkręcamy ten element do górnej części praski. I teraz to nie jesteśmy za bardzo w stanie nasadzić, bo jest ta tulejka lekko rozciągnięta, jakby rozchodzi się w górnej części. Ona po prostu musi wskoczyć w ten element i się zagnieść, więc wkładamy ją do górnej części praski. Ona się będzie trzymać. Widać? Mamy zamontowane. Sprawdzamy. Oczywiście warto wcześniej sprawdzić, czy dobrą stroną. Napa jest zapięta. Trzyma się. Jeśli uznacie, że to trochę zbyt słabo trzyma, to są akurat napy z Pryma, więc no chyba lepszych nie ma, ale możecie używać innych firm. Wewnątrz są takie pręciki, które trzymają ten grzybek z drugiej części napy. Możemy lekko szpikulcem tam po prostu podgiąć je do wewnątrz, tylko tak z wyczuciem, żeby nic nie pouszkadzać, bo tą napę mamy już zamontowaną. Jak widać, one trochę bardziej wystają i wtedy to połączenie jest mocniejsze. Wszystko w zależności, jaki efekt chcecie uzyskać. Możecie to ewentualnie lekko podgiąć, tak żeby mocniej trzymało, albo luźniej. Dobra, i teraz jeszcze zrobimy jeden element, bo te części fajnie wyglądają, jeśli są schowane na przykład wewnątrz torebki, bo nie rysują niczego, są jakby równo ze skórą, nic nie odstaje. Ale co jeśli one są na wierzchu i nie chcemy na przykład, żeby one wystawały, no bo nie jest to dobre i nie wygląda to estetycznie. Najlepiej jakby nam z dwóch stron coś takiego wystawało z tej skóry. To teraz zamontujemy sobie jeszcze jedną napę. Bierzemy ten element, który był montowany, tak żeby wchodził do tej napy. No i teraz ktoś powie, że tak nie wolno. No bo nita się nie montuje do tego. No ale dlaczego nie wolno? Jeśli on pasuje, można go zagnieść i nie będzie przeszkadzał w zapinaniu, no to po prostu go montujemy i się nikogo nie pytamy, czy to wolno, czy nie wolno. Chcemy uzyskać estetyczny wygląd. Jeśli połączenie jest trwałe, no to kombinujemy po prostu i nie patrzymy się, czy ktoś kazał tak to montować, czy nie kazał tego tak montować. Po to mamy jakieś ścinki, możemy popróbować, zobaczyć różne połączenia, pomieszać te końcówki, wsadzić nita po prostu do innych części, tak po prostu, żeby to się zacisło tylko, żeby nie przeszkadzało w zapinaniu i jeśli to działa, no to po prostu to używamy, no i się nikogo nie pytamy, czy to jest dobre, czy złe i zobaczymy, czy to działa. Montujemy nita. Nakładamy końcówkę na to. Bierzemy znowu końcówkę. Tylko jaką końcówkę teraz? Teraz bierzemy końcówkę do nita. Taką jak mieliśmy wcześniej. Mamy jakąś końcówkę. Teraz założymy górną część. Nie jest to idealna końcówka. Lepiej jak jest trochę większa, jeśli chodzi o łeb nita, więc możemy jej użyć nit od spodu, tak jak wcześniej robiliśmy. Tutaj nie ma co prawda tulejki,
z dziurką, ale jest końcówka nita. I więc po prostu zaciskamy to i zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Jak widać, rozgniotło. Tą górną część tej nogi od nita. No i sprawdzamy, czy to się zamyka. Zamyka się. A z wierzchu wygląda to tak. Co możemy zrobić jeszcze? Możemy wziąć znowu te same elementy. Znowu bierzemy tą część. Tylko bierzemy drugi łeb. Trzeba wziąć tylko pod uwagę to, że używając dwa łby zużywamy jakby dwie napy, bo kupujemy je w kompletach. Ale zamontujmy sobie też. I teraz co się pojawia? Zobaczmy do środka. Nie jest już tak fajnie, bo ta tulejka wewnątrz prawie w ogóle nie wystaje. No więc wykonanie tego połączenia nie jest możliwe, no bo nic nam się nie wywinie, no i nic nie będzie trzymało tego elementu. Więc jak widać, no jesteśmy ograniczeni do kombinowania i do wymyślenia jakichś innych sposobów, tak jak zamontowanie nita po prostu z tamtym elementem. Całość się trzyma, wygląda estetycznie z dwóch stron. Zamontujemy sobie jeszcze tak samo, tylko w przypadku napy alfa. Stały element, który musi być, czyli ta część z tym grzybkiem. No i znowu nit. Ten jest długi, wezmę krótszy. Mamy krótki nit. Wybijemy otwór. Końcówka od nita zostaje. Wymieniamy tylko końcówkę, która zamontuje nam ten element z grzybkiem. Czyli to. Tak jak było wcześniej, nic zawsze od spodu. Ta końcówka do praski zamontowana. Sprawdzamy, nie kręci się, czyli jest zaciśnięte na materiale. Zapina się. A od drugiej strony nit jest niestety niklowany, kolorystycznie się nie zgadza, no ale jakby chodzi o samo wykończenie, że można tak zrobić i nie trzeba brać pod uwagę, że są tylko te 4 elementy i ta napa musi się składać z 4 elementów i nic więcej nie mogę z tym zrobić. Używamy po prostu nita, no i jest wszystko ładnie, estetycznie wykonane. Jeśli chodzi o napy, to wszystko. Przechodzimy do kolejnego elementu. Ostatnim elementem będą wspomniane już na początku guziki. Warto zaopatrzyć się do tego taką specjalną praskę. I komplet do montowania guzików składa się z takich części.
przesuwne wewnątrz. Wycinak o odpowiedniej średnicy. Warto kupować to wszystko w kompletach, tak żeby było to wszystko dopasowane do siebie. I żeby zmontować guzik, potrzebne nam będą foremki. Ta część jest oblekana materiałem lub skórą. To jest dolna część guzika. Ten element wchodzi w ten kapelusz. I dodatkową częścią są wkładane do wewnątrz takie uszka. Dobra, więc zaczynamy od zamontowania wykrojnika. Pasuje na ten bolec, więc dlatego ta praska jest dobra, bo od razu otrzymujemy gotowy zestaw. Teraz wytniemy sobie materiał na guzik. Nie mam niestety wystarczająco cienkiej skóry, więc użyjemy tkanin tapicerskich. Warto na tą powierzchnię położyć coś twardego, ale plastikowego, żeby nie stępić tego wykrojnika o metal. Kładziemy tkaninę. Dobrze tą praskę też przykręcić do czegoś, no ale na potrzeby filmu prawdopodobnie to się nie wycięło. Więc musimy jak zwykle kombinować i wymyślać rozwiązania. Musimy podłożyć coś pod ten materiał, tak żeby ta warstwa tej tkaniny nie była pierwszą i ostatnią warstwą na tej płycie. Tak żeby coś jeszcze pod tym było. Jak było słychać, teraz już się przycięło. Otrzymujemy taki krążek z materiału. Wytniemy sobie od razu jeszcze jeden. Ten akurat został w wykrojniku. Mamy drugi. Możemy wyciąć też jeszcze coś z innego koloru. Tą płytę odkładamy. Już nie będziemy więcej ciąć. Zdejmujemy ten wykrojnik. Jest na krzyżakowy śrubokręt albo płaski. Wyjmujemy tą część. I teraz montujemy ten element z rurką. Ta część. Kładziemy materiał zewnętrzną stroną, tak żeby na zewnątrz była tylko ta wewnętrzna. Bierzemy jedną foremkę, kładziemy mniej więcej na środku. Wciskamy to do środka. Jak widzicie, foremka jest wewnątrz. Kawałki tkaniny wystają dookoła. Teraz bierzemy ten element, dolną część tego guzika. Od wewnątrz wkładamy ucho.
Wrzucamy go do tego otworu. Widać? Widać. I nakładamy te dwa elementy na siebie i zaciskamy. No i teraz uwaga. Mamy guzik. Tkanina jest ładnie zawinięta do wewnątrz. Ale oczywiście nie lubię korzystać tylko z jednego rozwiązania. Takie rozwiązanie dał nam producent, no ale mi na przykład się nie podoba to ucho. Wywalam je. Wybieram dość cienką skórę. Dziurkacz 10 mm. Oczywiście do innej średnicy guzików trzeba będzie wybrać inny dziurkacz, no ale w przypadku tych foremek użyję tego. Wybiłem takie kółko ze skóry. Robię dwie małe dziurki. Wygląda to jak mały guzik. I to będzie pełnić rolę jakby tego ucha. Przeciągam nitkę przez te otwory. Otrzymujemy coś takiego. Przez dolną część guzika przewlekamy końce nitek. Tak, żeby ten skórzany element pełnił taką funkcję jakby mocowania tej nitki, która będzie wewnątrz guzika. No, widać? Ten element wrzucam do tej części z rurką. Oczywiście opornie wchodzi. Wciśnięte. Materiał w miarę równo wystaje z każdej ze stron. No i montujemy tego guziora. Jak widać, też tu wszystko się trzyma. Nie mamy wystającego ucha. Połączenie jest mocne. Możemy to przywiązać do czegokolwiek. Takich połączeń i różnych sposobów można wykonać mnóstwo. Można z tego zrobić fajną biżuterię, elementy jakichś torebek, zapięć. Co nam przyjdzie tylko do głowy. Myślę, że korzystanie z tych guzików to jest bardzo ciekawa opcja. Mamy mnóstwo różnych możliwości. Jak widać tutaj jest mocowanie na ucho, jest mocowanie na nitkę. Możemy tam wyciąć element jakiś z pleksji, z jakiejś twardej folii. Też to wrzucić do wewnątrz, byle po prostu to się zmieściło w środku. Możemy dać nitkę, żyłkę.
Rozwiązań jest mnóstwo. Chętnie Wam pokażę jeszcze inne sposoby, no ale to pewnie jeszcze w kolejnych projektach wyjdzie, jak można rozwiązać takie mocowanie. Już powoli kończąc ten materiał, chciałem jeszcze Wam pokazać ręczne zakuwaki do nitów i innych elementów. To bardziej tylko jako ciekawostka, bo nie polecam Wam tego używać. Straszny szajs. Lepiej po prostu kupić najzwyklejszą praskę. Na przykład taką praskę możecie kupić już nawet za 100 zł używaną. Więc po prostu lepiej wydać tą stówę na coś takiego, niż kupować te ręczne zabijaki, które więcej Wam problemów stworzą niż pożytku. To by było już na tyle, jeśli chodzi o montowanie nitów, oczek i nap. Myślę, że udało mi się Wam przekazać całą swoją wiedzę i doświadczenie, które posiadam w tym temacie. Na pewno są jeszcze inne kwestie, które wyjdą w trakcie wykonywania naszych kolejnych projektów. Także zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, tak żeby nie ominęły Was żadne ciekawostki. Tak jak też widzieliście, w przypadku montowania tych metalowych elementów warto trochę pokombinować, pomieszać ze sobą te końcówki, tak abyśmy otrzymali nie tylko solidne połączenie, ale także estetyczne. Zachęcam Was też do prowadzenia do swoich prac guzików. Samo ich wykonywanie jest bardzo satysfakcjonujące, no i końcowy efekt jest na pewno ciekawy. Jeśli się Wam podobało, no możecie zostawić łapkę w górę. Ta warsztatowa, jak widać, jest już trochę zmęczona, ale Wasza na pewno będzie solidna. Zostawcie też komentarz, dajcie znać, czy Wam się podobało, czy coś chcielibyście zmienić. Może macie jakieś pytania do tego filmiku, także chętnie Wam odpowiem. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.